Zanim powstała Polska, zanim zapisano jej nazwę w kronikach, istniał świat, który nie znał jeszcze granic ani królów. Świat lasów, rzek i grodów otoczonych palisadą. Mieszkali w nim ludzie, o których rzadko wspominają szkolne podręczniki. Lędzianie, Polanie, Mazowszanie, Dziadoszanie, Pomorzanie. To oni byli pierwszymi strażnikami tej ziemi. Ci ludzie mieli coś, co przetrwało 1000 lat. Poczucie wspólnoty i wolności. Dla nich decyzje zapadały nie w pałacach, lecz przy ognisku, w kręgu starszyzny i wojów. Z tych ognisk, z wieców, z sojuszy i z krwi przelanej w obronie ziemi narodziło się coś, czego sami jeszcze nie potrafili nazwać. A jednak to właśnie w tym świecie, gdzie nie było jeszcze Polski, Polska zaczęła się rodzić. W tym odcinku cofniemy się do czasów, gdy słowo naród nie istniało, ale jego duch był już w sercach ludzi, którzy z wielu plemion stali się wspólnotą. Zobaczymy, gdzie naprawdę narodziła się Polska. Nie na mapie, nie w kronice, ale wśród tych, którzy wierzyli, że ta ziemia należy do nich samych. Gdy cofniemy się o ponad 1000 lat, ujrzymy kraj, którego nie było. Nie istniało jeszcze państwo, jakie znamy z dziś. Była tylko mozaika lasów, rzek i osad, które z daleka wyglądały jak wyspy w morzu dziczy. W każdej z nich tętniło życie. Codzienne, surowe, ale uporządkowane. Kobiety tkały płótno, mężczyźni strzegli granic osady i handlowali miodem, bursztynem czy skórami. Dzieci od małego uczyły się rozpoznawać znaki lasu, ścieżki zwierzyny, zmiany w wietrze, układ gwiazd. To właśnie tu, w tych małych wspólnotach, rodził się charakter przyszłego narodu. Pracowity, czujny, związany z ziemią, której nie porzucał nawet w trudzie. Plemiona słowiańskie nie były dzikie, jak długo przedstawiano je w kronikach zachodnich. Miały swoje prawa, tradycje i systemy władzy, oparte na zaufaniu, a nie na strachu. Nad nimi nie panował król, panował wiec. Zgromadzenie ludzi wolnych, które decydowało o wojnie, pokoju, sojuszach i karach. Starszyzna doradzała, wojowie strzegli, kapłani pilnowali więzi ze światem duchów. Był to świat wspólnoty, w której każdy głos miał znaczenie, a władza nie była darem z nieba, lecz odpowiedzialnością wobec ludzi i ziemi. Z plemienia na plemię zmieniały się zwyczaje, dialekty i bogowie, ale łączyło je coś więcej niż terytorium. Łączyło je poczucie przynależności, świadomość, że bez wspólnoty człowiek jest niczym, a z nią częścią czegoś większego niż on sam. W tych lasach narodziła się pierwsza forma tożsamości. Nie państwowa, nie narodowa, lecz ludzka. To był fundament, z którego z czasem wyrósł naród. Bo zanim powstała Polska, istniała już wspólnota, która znała jedno prawo: żyć razem, walczyć razem i pamiętać razem. W samym sercu dawnych ziem słowiańskich, tam gdzie Warta łączy się z Gopłem, rozciągała się kraina gęstych puszcz, żyznych pól i grodów zbudowanych z dębowych bali. To tu, na ziemiach Polan, zaczęło bić serce nowego porządku. Początkowo nic nie wyróżniało ich spośród innych plemion. Byli rolnikami, myśliwymi, rzemieślnikami, jak wszyscy Słowianie. Ale w tej wspólnocie zrodziło się coś, czego nie mieli inni – zdolność łączenia. Polanie nie tylko bronili swoich grodów, oni je rozbudowywali, łączyli i podporządkowywali sąsiadów. Giecz, Poznań, Ostrów Lednicki, Gniezno – te nazwy dziś brzmią jak miejsca na mapie, ale wtedy były niczym bijące serca nowego organizmu. W Gnieźnie spotykali się wojowie z całej okolicy, tam zwoływano wiece, przyjmowano posłów i zawierano przymierza. Z czasem wokół silnych grodów zaczęły powstawać sieci osad i szlaków handlowych. Z daleka przybywali kupcy z Wielkich Moraw, z Czech, a nawet z północy, z krain, gdzie władzę mieli wikingowie. Handel przyniósł bogactwo, a bogactwo potrzebę ochrony. Z luźnej wspólnoty rodowej powstała organizacja, w której władza przestała być jedynie funkcją starszyzny. W
Wśród Polan pojawiła się postać, która zaczęła jednoczyć ich nie tylko siłą, ale też wizją, że tylko razem mogą przetrwać w świecie, gdzie z każdej strony nadciągają silniejsze potęgi. I choć jego imię nie przetrwało w kronikach, to był to pierwszy krok ku władzy, którą później przejął Mieszko. Nie zbudował państwa od zera, on jedynie zebrał to, co wcześniej zrodziło się w plemiennych ogniskach. Z potrzeby przetrwania powstała siła, która po raz pierwszy zaczęła tworzyć wspólny porządek, wspólną wiarę w przyszłość i wspólne granice. A w Gnieźnie, między dymem palenisk i śpiewem wojów, narodziła się idea, której nikt jeszcze tak nie nazwał – Polska. W drugiej połowie X wieku na czele Polan stanął człowiek, który miał zmienić bieg historii – Mieszko, syn Siemomysła. W jego czasach Polska nie była jeszcze nazwą, lecz obietnicą. Wokół niego istniał świat wciąż plemienny, ale już głęboko połączony. Sieć grodów, drużyny wojów, handlowe szlaki i wspólny język. Jednak zjednoczenie ziem to jedno, a zjednoczenie ducha to coś znacznie trudniejszego. Mieszko musiał połączyć nie tylko ludzi, ale też bogów. W jego świecie wciąż żyła pamięć o Perunie, Welesie, Mokoszy, o duchach lasów i przodków. Ale nad horyzontem pojawił się nowy znak – krzyż. Decyzja o chrzcie w 966 roku nie była tylko gestem wiary. Była politycznym wyborem i symbolem, otwarciem drzwi na świat, w którym Polska mogła przestać być plemieniem, a stać się częścią Europy. Ale to nie był koniec Starego Świata. W sercach ludzi dawne rytuały przetrwały jeszcze przez pokolenia. Bo nie da się z dnia na dzień ochrzcić duszy, która przez wieki żyła w rytmie natury i ognia. I może właśnie dlatego Polska nie narodziła się na nowo. Ona się przekształciła. Zmieniła język modlitwy, ale nie ducha wspólnoty. Dawne wiece ustąpiły miejsca radom książęcym, a opiekunowie gajów ustąpili miejsca kapłanom, ale idea pozostała ta sama. Że siła narodu rodzi się z jedności, a nie z poddaństwa. To w tym momencie, między przeszłością a przyszłością, zrodziła się Polska, jaką znamy. Nie tylko jako państwo, lecz jako wspólnota pamięci. Bo choć bogowie się zmienili, a świątynie runęły w popiół, to duch tej ziemi, duch plemiennej solidarności i wierności przodkom, przetrwał w nowej formie. I kiedy dziś mówimy naród, to nie mówimy o granicach. Mówimy o ludziach i o wspólnocie, o tożsamości i o pamięci. To te cechy pomogły przetrwać naszemu narodowi tyle lat. Lat, które bywały trudne i burzliwe. Od plemion, przez najazdy, wojny i zabory. Granice się zmieniały, a nawet nasz kraj przestawał istnieć na jakiś czas. Ale to ta tożsamość i pamięć pomogła przeżyć narodowi. Narodowi, który potrafił upomnieć się o swoje. Minęły wieki. Grody zmieniły się w miasta, wiece w parlamenty, a wojowie w żołnierzy. Zmieniły się symbole, języki i granice. Ale to, co naprawdę stanowi o naszej niepodległości, nie zmieniło się nigdy. Bo Polska nie narodziła się w 1918 roku. Ona odrodziła się, tak jak drzewo, które po zimie wypuszcza nowe liście. Jej korzenie są głębsze niż daty, głębsze niż historia. Sięgają czasów, gdy nasi przodkowie bronili swoich gajów, ziemi i wolności, zanim ktokolwiek wypowiedział słowo Polska. To wtedy, w świecie plemion, zrodziło się coś, co przetrwało wszystkie upadki. Wiara w jedność, w braterstwo, w siłę wspólnoty. Przez kolejne stulecia ten naród wiele razy upadał i powstawał. Przetrwał najazdy Czechów, Niemców i Rusów. Przetrwał rozbiory, kiedy z mapy zniknęło państwo, ale nie zniknęli ludzie, którzy czuli się Polakami. Walczył w powstaniach, w obronie wiary, języka i pamięci. W czasach niewoli nie istniała armia, ale trwała kultura. Nie było granic, ale była wspólna historia. Nie było państwa, ale był naród, zbudowany na pamięci, języku i solidarności. Bo Polska to nie tylko władcy i granice. Polska to ludzie, którzy nigdy nie zgodzili się, by ktoś decydował za nich.
I choć wielokrotnie próbowano nas podzielić polityką, religią, ideami, to zawsze wtedy, gdy zapominaliśmy o tym, co nas łączy, inni wykorzystywali naszą słabość. Historia uczy, że naród, który się dzieli, sam podaje broń swoim wrogom, ale też, że naród, który potrafi się zjednoczyć, jest nie do pokonania. Dlatego 11 listopada nie jest tylko świętem przeszłości. To przypomnienie, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że wymaga troski, rozwagi i wzajemnego szacunku. Bo niepodległość to nie stan, to ciągły wybór. Wybór, by pamiętać, że różnice nas nie muszą dzielić, jeśli łączą nas wspólne korzenie, wspólna historia i wspólna ziemia. I może właśnie dlatego Polska trwa. Bo od tysięcy lat, mimo wojen, zaborów i granic, potrafimy wciąż wracać do tego samego punktu, do przekonania, że razem jesteśmy silniejsi. Może brzmi to jak frazes powtarzany setki razy, ale warto o tym pamiętać, że historia bardzo często lubi się powtarzać, zataczać kręgi. Pamiętajmy o tym i niech to będzie swego rodzaju przestroga na przyszłość, bo naród nieznający swojej historii jest skazany na powtórne jej przeżycie. Dziękuję Ci, że zostałeś do końca i wysłuchałeś mojego filmu. Jeśli czujesz, że historia to coś więcej niż daty i nazwiska, zostaw po sobie ślad. Napisz w komentarzu, co dla Ciebie znaczy niepodległość. A jeśli chcesz razem z nami odkrywać początki naszego narodu, zasubskrybuj kanał i wróć do labiryntu przeszłości.